Alternatywna metoda tworzenia struktury QA-Craft z perspektywy wymagań. Na początku utworzyłem przykładowy projekt, który zawiera kilka przykładowych story. Wszystkie znajdują się w jednym sprincie, wszystkie mają status in progress. To jest projekt, który do tej pory jeszcze nie ma nic wspólnego z QA-Craftem. Za chwilę postaramy się taki nie QA-Craftowy projekt przekonwertować na projekt QA-Craft. Aby to zrobić, należy wejść do menu QA-Craft, wybrać Add QA-Craft to Existing Project i wybrać z listy, tu pojawia się lista tych projektów, które spełniają wszelkiego rodzaju wymagania pozwalające na przekonwertowanie na projekt QA-Craftowy. Jest mój projekt QA-Craft Agile Presentation. Klikam Convert to QA-Craft Project. Konwersja została wykonana z powodzeniem. Co za tym idzie? Do tego momentu, czyli do momentu wykonania konwersji, nie można było jeszcze w tym projekcie utworzyć następujących issue type: test plan, test suite oraz test case. W tej chwili mamy taką możliwość. Jeżeli przejdę do tego konkretnego projektu, wybiorę sobie create i rozwinę listę dostępnych issues, już widzę, że test plan, test suite i test case są możliwe do utworzenia. Pokażę, w tej chwili moglibyśmy tworzyć strukturę w taki sposób, w jaki została zaprezentowana w innej części tej prezentacji. Natomiast jako alternatywę pokażę możliwość tworzenia struktury z perspektywy wymagań. Mamy tutaj zdefiniowanych 5 wymagań. Jeżeli teraz spróbujemy sobie któreś z nich otworzyć w nowym oknie, to zobaczymy, że pojawia się w takim wymaganiu sekcja QA-Craft Linked Test Case. Z tego poziomu mamy dostępny przycisk Create Test Case, który pozwala nam na stworzenie przykładowej struktury QA-Craft. Po kliknięciu Create Test Case pojawia się okienko, w którym mogę wykonać kilka następujących akcji. Mogę wybrać istniejący projekt. Moim projektem jest QA-Craft Agile Presentation. Wybrałem go. Mogę wybrać istniejący test plan, istniejącą test suite i utworzyć jakiś nowy przypadek testowy. Natomiast jeśli w tym konkretnym projekcie nie mam jeszcze utworzonej żadnej struktury, mogę tutaj po prostu podać nazwę mojego test planu, czyli rozpocząć tworzenie struktury od tego konkretnego miejsca. Nazwijmy go sobie Agile Test Plan 01. I nazwijmy sobie to Agile. Teraz Test Suite 01. I analogicznie Agile Test Case . W tym momencie podałem nieistniejącą nazwę test planu, nieistniejącą nazwę test suite oraz nieistniejącą nazwę test case'a. Po zapisaniu tego typu zmian i odczekaniu chwili powinien nam się utworzyć przypadek testowy, podpiął się tutaj pod nasze wymaganie wraz z całą strukturą, którą zdecydowaliśmy się utworzyć, podać nazwę w okienku wcześniej, czyli idąc od góry.
Mamy nasz Agile Test Plan, w nim została utworzona Agile Test Suite 001, a w tej test suite został utworzony Agile Test Case 001. Pokażmy to na drzewku, będzie bardziej czytelnie. Po kolei widać tę naszą strukturę. OK. Przejdźmy zatem do kolejnego wymagania. Utwórzmy do niego przypadek testowy. Załóżmy, że chcemy zrobić to w tym samym test planie i w tej samej test suite, którą utworzyliśmy dla przypadku testowego poprzedniego. Czyli zamiast podawać tutaj nową nazwę, możemy wyszukać istniejący test plan. Mam istniejący test plan, Agile Test Plan 001, istniejącą test suite, czyli też spróbuję ją wyszukać po słowie Agile. Zrobiłem literówkę, po Agile się nie da, po test została wyszukana i utworzymy w tym przypadku Agile Test Case 002. Save. I od razu przejdźmy, odświeżmy sobie drzewko, zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. I jak widać, kolejny przypadek testowy został dołożony do tej wcześniej utworzonej test suite i wcześniej utworzonego test planu. I analogicznie obsługując każdy z kolejnych story w ten sam sposób, zbuduje nam się cała struktura. Trzeci. Czwarty. I ostatni przypadek testowy. Test Case 005. Zapisujemy zmiany. Tu, jeśli jesteśmy na poziomie konkretnego wymagania i utworzyliśmy przypadek testowy, został on podpięty tutaj w sekcji Linked Test Case. Możemy kontynuować tworzenie test case'ów z tej perspektywy. Jeżeli wcisnę ponownie ten przycisk, utworzę drugi przypadek testowy do tego konkretnego wymagania. Użyję tego samego test planu, tego samego test suite i oczywiście innej nazwy przypadku testowego, ponieważ go na tym etapie tworzymy. Test Case 006. Tak, zapisujemy zmianę i sprawdźmy teraz na strukturze drzewka po odświeżeniu go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 przypadków testowych. Jeżeli przejdziemy na zakładkę Test Coverage, od razu zauważymy, że te 6 przypadków testowych jest skojarzonych z tymi konkretnymi wymaganiami. Te wymagania, które przy poprzedniej metodzie tworzenia struktury musieliśmy dodawać ręcznie, tutaj zostały podpięte automatycznie. Jeżeli cofniemy się do poziomu test planu, wejdziemy w Test Coverage, widać, że mamy 5 wymagań obsłużonych przez 6 przypadków testowych. W sekcji QA Craft Requirements, czyli miejscu, gdzie dodaje się, kojarzy się wymagania z test planem, możemy zaobserwować, że te konkretne wymagania zostały już tutaj automatycznie dodane. I co? Testy są gotowe
dalszej realizacji. Teraz mógłbym je przypisać konkretnemu testerowi czy konkretnym testerom i przekazać do realizacji.